Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co się w Izraelu wydarzyło w ostatnim miesiącu. Dostawałam od Was mnóstwo pytań, mnóstwo też komentarzy, wiadomości prywatnych, za które bardzo dziękuję, ze słowami właśnie wsparcia, bo oczywiście ta sytuacja w Izraelu była bardzo trudna emocjonalnie i też z tego względu nie będę opowiadać wszystkich szczegółów, które są gdzieś tam dla mnie może zbyt intymne i nie chciałabym się jednak dzielić nimi na kanale. Jeżeli chodzi o same kwestie polityczne, to także dzisiaj nic politycznego ode mnie nie usłyszycie. Wiem, że wielu z Was jest ciekawych takiej właśnie politycznej genezy tego wszystkiego, zarówno tej ostatniej jakby wojny w Izraelu, jak i całokształtu konfliktu, który w Izraelu jest. Natomiast uprzedzając Wasze pytania i też odpowiadając na pytania, które dostaję od samego oczywiście początku kanału, i te pytania też z wiadomych względów, ich ilość była dużo większa w ostatnim miesiącu. Odpowiadając na pytania, czy opowiem o konflikcie izraelsko-palestyńskim i kiedy opowiem, czy powiem, jaką mam opinię na temat tego konfliktu, no to odpowiedź moja jest taka, że takie odcinki powstaną. Nie mam pojęcia kiedy, więc też proszę, żebyście już nie pytali mnie o konkretną datę, bo jej nie znam. Natomiast mam też gdzieś tam z tyłu głowy taki projekt, może nawet wieloodcinkowy, w różnych formach. Natomiast nie zdarzy się to dzisiaj, nie zdarzy się to jutro, nie zdarzy się to w najbliższym miesiącu. To jest coś, co wymaga ogromnego przygotowania, rzetelności, żeby ten przekaz był możliwie jak najbardziej merytoryczny, a nie taki po prostu, żeby odbębnić to i taki odcinek zrobić. Chociaż wiadomo, że przecież by się świetnie klikał, więc może gdyby chodziło tutaj o same kliknięcia, to warto by było to zrobić już teraz. Natomiast sam konflikt jest tak bardzo skomplikowany i też zupełnie inną rzeczą jest cały konflikt, a to, co wydarzyło się tutaj ostatnio w Izraelu, że jest dużo bardziej skomplikowany niż wydaje się większości komentującym w internecie. I też proszę o powstrzymanie się pod tym filmem od komentarzy politycznych, dlatego że film nie będzie polityczny i chciałabym, żebyście właśnie się od takich komentarzy powstrzymali. Co się stało w ostatnim miesiącu w Izraelu? Też oczywiście weźcie pod uwagę to, że moja wypowiedź może być troszkę chaotyczna, dlatego że no, temat jest taki trudny jednak dla mnie. Też musiałam zebrać się w sobie, żeby tutaj usiąść i Wam o tym opowiedzieć. Dostawałam przez cały ten czas, kiedy tutaj ta cała sytuacja się odbywała, dostawałam mnóstwo propozycji od telewizji, od radia, od różnych mediów, żeby wystąpić na antenie, opowiedzieć, co tam się dzieje. Nie byłam w stanie tego po prostu zrobić psychicznie, fizycznie zresztą też, bo wiadomo, że jak ktoś jest psychicznie zmęczony, to jest też fizycznie zmęczony. Więc wszystkie tego typu propozycje po prostu odrzucałam. Natomiast też odpowiadając na właśnie Wasze prośby, żeby coś takiego nagrać, też potrzebowałam czasu, żeby tutaj usiąść i to wszystko opowiedzieć. Po tym przydługim wstępie, ale jednak uważam, że niezbędnym, zaczęło się to około chyba 11 maja, jeżeli się nie mylę. Jeśli się mylę, to tutaj wrzucę poprawkę na ekranie. I jakby życie w Izraelu, zwłaszcza w tym centralnym regionie, jak wiecie z moich filmów, ci, którzy mnie oglądają od początku, to wiedzą, że jest tutaj to życie spokojne, nie różni się właściwie niczym tak na co dzień od życia na przykład w Polsce. Natomiast oczywiście inaczej ta sytuacja trochę kształtuje się na południu Izraela. Osoby, które mieszkają bliżej granicy ze strefą Gazy, to życie ich jest mniej spokojne niż życie osób w centrum. No i to życie w centrum, w tym centralnym regionie, w którym ja mieszkam, zawsze do tej pory było praktycznie z jakimiś tam drobnymi wyjątkami bardzo odizolowane od konfliktu, od tej całej sytuacji, odizolowane w takim sensie, że nawet jeżeli coś tam się działo niebezpiecznego, to praktycznie nigdy nie docierało to do centrum albo docierało w jakiejś takiej malutkiej skali, która nie stanowiła w zasadzie problemu dla mieszkańców. I też dlatego wiele osób, które w centrum mieszka, nie myśli na co dzień w ogóle o tym konflikcie, bo dopóki nie włączą telewizji, to o nim nie pamiętają. Też mówi się o Tel Awiwie, że jest taką bańką i to z wielu względów, nie tylko z powodu tego, że jest Tel Awiw odizolowany od konfliktu, ale właśnie jednym z takich powodów, dla których Tel Awiw się tak nazywa, jest to, że w Tel Awiwie jest chyba najbezpieczniej ze wszystkich
Jest to jedno z najbezpieczniejszych miejsc w Izraelu, jeżeli chodzi właśnie o tą sytuację całą napiętą, polityczną. No i dlatego też nigdy nawet nie spodziewałam się, tak jak zarówno ja, jak i mieszkańcy Izraela, którzy są tutaj od dziecka, którzy się tutaj urodzili, nie spodziewaliśmy się, że ten nasz spokój może zostać kiedyś zaburzony w ciągu dosłownie jednego dnia. No i to właśnie wyglądało w ten sposób, że nasze życie toczyło się zupełnie normalnie. 2 dni przed tą całą sytuacją, przed wojną de facto piłam sobie kawę w Tel Awiwie, patrząc na morze i jakby nie było niczego, co mogłoby zwiastować gdzieś tam jakiś niepokój czy niebezpieczeństwo. Gdzieś tam słyszałam głosy, że oczywiście dzieją się różne rzeczy w Jerozolimie i tak dalej, nie rozwodząc się już nad tym. Natomiast kiedy nawet gdzieś tam jakiś niepokój mi towarzyszył, to za chwilkę było to wszystko uspokajane i Izraelczycy mówili, żebym się nie bała, bo do Tel Awiwu to po prostu nie dojdzie. Natomiast no dosłownie właśnie po 2 dniach przyszło. Ja tego dnia, kiedy to się wszystko zaczęło, byłam w centrum handlowym, robiłam zakupy, ponieważ przygotowywałam się do wesela mojej znajomej i chciałam sobie kupić coś na to wesele. I pamiętam, że czekałam na autobus na przystanku i to było chyba koło godziny 20. Wszystko było zupełnie normalnie, tak jak zawsze przez moje ostatnie ponad 2 lata mieszkania w Izraelu. Wracałam już do domu. Kiedy dojechałam do domu, to dosłownie po 10 minutach, kiedy po przekroczeniu jakby progu mojego mieszkania zawył alarm. Te alarmy odbywają się w Izraelu w ten sposób, że wyje syrena. Ta syrena ostrzega przed tym, że jest po prostu ostrzał rakietowy i to wszystko jest połączone z systemem Iron Dome, o którym zrobił odcinek kanał Nauka to Lubię i bardzo Wam polecam ten odcinek. Uważam, że fajnie merytorycznie został przygotowany. Ja kiedyś dawno temu o tej żelaznej kopule, o tym systemie wspominałam, natomiast nie rozwodziłam się jakoś specjalnie. Myślę teraz, że warto by było taki odcinek zrobić, ale w sumie jeżeli już jakiś inny kanał taki odcinek zrobił, to póki co nie widzę takiej potrzeby. W każdym razie żelazna kopuła to jest system ochrony przeciwrakietowej izraelski, który działa bardzo dobrze, wychwytuje ponad 90% rakiet, które ewentualnie mogłyby spaść na terytorium Izraela. I ten system jest połączony właśnie z też takim systemem powiadamiania, ostrzegania obywateli o jakimś ewentualnym zagrożeniu rakietowym. Więc kiedy ten system dosłownie w ciągu sekund orientuje się, że jest wystrzelona rakieta i ten system szacuje, gdzie ta rakieta doleci. Jeżeli doleci na terytorium niezamieszkane przez ludzi, to w ogóle jakby jest ta rakieta ignorowana przez system i nikt się nią nie przejmuje ani nie zajmuje i nikt tej rakiety nie przechwytuje. Natomiast kiedy system wychwytuje, dochodzi do wniosku, że ta rakieta spadnie gdzieś, gdzie mieszkają ludzie, no to szacuje gdzie, mniej więcej w którym regionie i w tym regionie wyją syreny. Więc 10 minut po wyjściu do domu usłyszałam syreny, no i zależnie od tego, gdzie się mieszka, w moim regionie ja miałam 1,5 minuty, 90 sekund na to, żeby uciec do schronu. Osoby, które mieszkają na południu, bo jeżeli wydaje Wam się, że 90 sekund to bardzo mało, to chcę powiedzieć, że osoby, które mieszkają na południu Izraela mają 15 sekund, żeby dobiec do schronu, więc często jest tak, że jeżeli jest ostrzejszy ostrzał rakietowy, to z tego schronu po prostu nie wychodzą, bo boją się takiej sytuacji, że już tam nie zdążą znowu przy następnym ostrzale dobiec. Moje wielkie szczęście w nieszczęściu jest takie, że znowu, jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że w moim obecnym mieszkaniu znajduje się mamad. Wszystkie budynki w Izraelu wybudowane po 1993 roku taki mamad w domu posiadają. To jest pokój, który odsyłam do odcinka o mamadzie, ale w skrócie, kto nie oglądał, jest to pokój, który jest w mieszkaniu jako schron przeciwrakietowy. Ten pokój wygląda zupełnie normalnie, tam są normalne meble, on się w zasadzie niczym nie różni, oprócz tego, że ma trochę inne okno, no i ma inne drzwi. Natomiast wszystkie te jakby atrybuty tego pokoju, które czynią go schronem, nie są zazwyczaj na pierwszy rzut oka widoczne. Generalnie, tak jak mówiłam, mam taki schron w domu, więc moje szczęście w nieszczęściu było takie, że te 90 sekund, które miałam na to, żeby do schronu dobiec, było dla mnie więcej niż wystarczające, bo po prostu musiałam udać się do innego pokoju w mieszkaniu. Ten atak trwał przez 11 dni.
Były dni, kiedy syreny wyły kilka razy dziennie, czasami wyły pod rząd, jedna po drugiej, więc my nie wychodziliśmy z tego schronu. W schronie też spaliśmy, dlatego że większość, nie wiem czy większość, ale duża część tych ataków odbywała się w nocy i po prostu nie chcieliśmy takiej sytuacji, że będą nas te syreny w nocy budzić i baliśmy się, że na przykład albo nas te syreny nie obudzą i wtedy nie zdążymy, nie dobiegniemy do schronu, albo obudzą nas za późno i wtedy nie będziemy mieli wystarczającej liczby sekund, żeby do tego pokoju się przenieść. Dlatego po prostu w Mamadzie przez cały ten czas wojny, a nawet trochę dłużej na wszelki wypadek spaliśmy. I też są takie aplikacje, które powiadamiają obywateli Izraela o tym, że właśnie jest planowany jakiś atak. Czasami, oczywiście mówi się też o tym non-stop w newsach, w telewizji. Ja nie byłam w stanie tych newsów oglądać, bo mnie to tylko bardziej stresowało, więc to też bardzo zależy od osoby, bo są osoby, które wręcz odwrotnie czują się lepiej, że mogą być non-stop poinformowane. Ja po prostu starałam się skupić na tym, żeby nie wychodzić za często z domu. Jak wyprowadzałam psa, to też nie chciałam gdzieś dalej z moim psem odchodzić, bo bałam się takiej sytuacji, że gdyby znowu zawyła syrena, to nie zdążę wrócić do domu na czas. Osoby, które w domu Mamadu nie mają, albo udają się na klatkę schodową, to jest takie jedno z bezpieczniejszych miejsc podczas ataku, albo mają często schrony takie wspólne dla wszystkich mieszkańców budynku, na przykład w piwnicy. Są też schrony publiczne, które są na ulicy. No i oczywiście trzeba się zorientować, gdzie one są, żeby ewentualnie, jeżeli jesteśmy na ulicy, wiedzieć, gdzie iść. Jeżeli jest się w aucie, trzeba z tego auta wysiąść, czy w ogóle jeżeli jest się w otwartej przestrzeni i nie ma za bardzo gdzie uciec, to trzeba się położyć na chodniku z rękoma na głowie. To jest bardzo ważne i może uratować życie, po prostu sama zmiana pozycji. Sytuacja była do tego stopnia szalona, że stres, który towarzyszył mi przez całe te 11 czy 12 dni, nie pozwalał na przykład wziąć prysznica w spokoju, bo jakby zastanawiałam się, biorąc prysznic, co jeżeli nagle zawyje syrena, kiedy mam niespłukane włosy, no wiecie, takie po prostu jakby banalne myśli, więc rezygnowałam gdzieś tam z niektórych czynności pielęgnacyjnych, jakkolwiek głupio by to teraz nie brzmiało, tylko po to, żeby skrócić ten czas kąpieli, żeby właśnie nie złapała mnie syrena w trakcie prysznica. No i tak jak mówię, u mnie to szczęście, że ja po prostu musiałam iść do innego pokoju. No i właśnie nie wychodziłam za bardzo z domu, żeby uniknąć sytuacji, że jestem gdzieś na ulicy, nie wiem gdzie jest schron, nie chciałam takich sytuacji, więc większość czasu spędzaliśmy w domu. Udaliśmy się później do rodziców mojego partnera, żeby po prostu nie być sami podczas tej trudnej sytuacji. Słyszałam też od znajomych, którzy nie mieli schronów w mieszkaniach, że wybiegając na przykład na klatkę, co prawda było to niewygodne oczywiście, w środku nocy, czasami kilkukrotnie, czasami z dziećmi na rękach, płaczącymi. Natomiast jakby to poczucie wspólnoty, bycie na tej klatce z 20 innymi sąsiadami, jednak im mimo wszystko pomagało, nie czuli się sami. Więc poszliśmy dlatego do rodziców. Sąsiedzi rodziców mojego partnera, którzy nie mieli schronów, przychodzili do nas, więc czasami po prostu w trakcie syreny wbijało się, mówiąc kolokwialnie, do naszego mieszkania kilkanaście osób, żeby skorzystać z naszego schronu. I z jednej strony to było trochę przerażające, a z drugiej strony jednak mi ułatwiało to przeżycie tej całej sytuacji, bo jest dużo raźniej niż jest się samemu lub nawet w te dwie osoby. Co do takiego wpływu, wiecie, nawet kilka dni takiej sytuacji już zostawia taki ślad na psychice, że do dzisiaj, chociaż oczywiście to brzmi bardzo głupio w tym momencie, dlatego że nie minęło wcale tak dużo czasu, ale chodzi mi o to, że nawet jeden dzień, 2 dni przeżyte w takim napięciu, w takim stresie, po prostu doświadczenie wojny jest tak trudne w przetrawieniu tego wszystkiego, że później różne dźwięki gdzieś tam z ulicy przypominają nam syreny. Do teraz cały czas, jak słyszę gdzieś tam ambulans, to podnoszę się z łóżka, bo wydaje mi się, że to syrena, chociaż jesteśmy po zawieszeniu broni, teoretycznie jest teraz spokój, natomiast cały czas gdzieś tam te dźwięki wzbudzają w ludziach niepokój
nie tylko we mnie, również w Izraelczykach, którzy się tutaj urodzili i są teoretycznie na takie sprawy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że są do tego przyzwyczajeni, raczej nie, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w centrum. Natomiast no, na pewno jakby są z tym bardziej oswojeni. To jest może lepsze słowo. Więc wszystkie takie dźwięki, wiem, że motory też, zarówno mnie, motocykle, jak i moich znajomych wzbudzają w nas niepokój, dlatego że ten dźwięk, kiedy motocykl się rozpędza z takiego jakby cichego bardzo dźwięku do coraz wyższego i wyższego, przypomina bardzo, jak zaczyna wyć syrena. Więc też jak słyszę motocykl, to za chwilę mi się wydaje, że zawyje syrena. No i oczywiście gdzieś tam, jak się śpi, to też gdzieś te syreny się słyszy, których nawet nie ma, bo człowiek po prostu jest już tak wyczulony albo dostaje takiej paranoi, że słyszy ten dźwięk wszędzie. To było z kolei nawet chyba dziwniejsze, trudniejsze niż sam dźwięk syreny, to był dźwięk huków, dlatego że za każdym razem, kiedy leci rakieta, to system żelazna kopuła tę rakietę w powietrzu przechwytuje i ją unicestwia, zanim ona w ogóle spadnie. No i wtedy odbywa się jakby ogromny huk i te huki były bardzo mocno słyszalne w moim regionie, do tego stopnia, że trzęsły się budynki. Te huki były czasami właśnie po prostu z tej żelaznej kopuły, bo jeżeli na przykład mieszka się niedaleko wyrzutni żelaznej kopuły, to wtedy te huki słyszy się dużo mocniej. I to nie jest huk spadającej rakiety na terytorium Izraela, a samego tego wyrzucania rakiety, tej wyrzutni. Natomiast człowiek, będąc w schronie, nie wie, czym jest ten huk. Czy to jest huk rakiety, tej kontrrakiety, czy to jest huk rakiety, która spadła na sąsiada, więc te huki ciężko odróżnić też w stresie. Oczywiście jest to praktycznie niemożliwe, dlatego nie wiemy tak naprawdę nie wiedzieliśmy skąd one dobiegały, jaką miały genezę. Co jeszcze? Chciałam powiedzieć o tym, że 1,5 kilometra ode mnie spadła rakieta, zabijając mojego sąsiada. I ten huk był u mnie mocno słyszalny. Żelazna kopuła nie zdołała tej rakiety przechwycić. My byliśmy wtedy u rodziców, natomiast to i tak było blisko tej ulicy, bo to jest wszystko jedna jakby dzielnica. No i pierwszy news, który podano w wiadomościach, to był taki, że ta rakieta spadła na naszą ulicę. Dlatego, że na początku, kiedy podaje się wiadomości, to one nie są jakby do końca doprecyzowane. Chodzi tylko o to, żeby podać szybko jakąś wiadomość, mniej więcej, no niedokładną, ale żeby ludzie coś tam wiedzieli. Więc myśleliśmy, że spadła na nasz dom, bo tak właśnie poinformowano w mediach. Dopiero po 15 minutach sprostowano, że to było jednak 1,5 kilometra dalej. Problem był też w tym całym czasie z gotowaniem. Mieliśmy taką obawę trochę, żeby gotować, bo baliśmy się, że jak zawyje syrena, no to z tego stresu, biegnąc do schronu, zostawimy coś na gazie i spalimy dom. Także oprócz tego, że ciężko było jeść, no bo ciężko się je w stresie, to też ograniczaliśmy w ogóle chyba wszystkie aktywności gdzieś tam do minimum. Baliśmy się właśnie, że będąc tak roztargnionym podczas tego całego stresu, zostawimy właśnie coś na ogniu i wybuchnie pożar. I w ogóle cały czas jakby jest to takie przeświadczenie z tyłu głowy, że za chwilę będzie syrena. Człowiek, to jest trochę dziwne w takim momencie, trochę chore, ale to jest taka chyba reakcja po prostu człowieka, że tej syreny nasłuchuje wręcz, wyczekuje ją. Były takie ataki, które były gdzieś tam wcześniej w mediach, była o nich informacja wcześniej, tylko że to nie wynikało z tego, że wiedzieliśmy, gdzie i kiedy będzie atak, tylko mówiono, że może tak być, że o 19:00 będzie atak w centrum. Centrum jest duże, także to też niewiele nam mówi, natomiast osoby, które mieszkały w centrum, no to już się spodziewały o 19:00, że atak będzie, no i siedziało się o tej 19:00 i po prostu nasłuchiwało tych syren, czekało na ich nadejście, żeby po prostu czuć się bardziej przygotowanym na to, nie wiem, chociaż nie można być na to tak naprawdę przecież przygotowanym. Oprócz ataków rakietowych w Izraelu było mnóstwo zamieszek, głównie w miejscowościach, gdzie jest większa populacja arabska. U mnie na szczęście ta populacja jest niska i mówię na szczęście nie dlatego, żeby mi ta populacja tutaj przeszkadzała, tylko że po prostu te zamieszki do mnie
nie docierały, więc chociaż jakby ten stres miałam z głowy, te dzielnice czy miasta, gdzie żyją Żydzi i Arabowie razem, gdzie żyli do tej pory w zgodzie i byli wręcz przyjaciółmi w wielu dzielnicach, miały dużo gorzej. Mieszkańcy bali się nie tylko rakiet, ale bali się też ulicznych zamieszek, bujek, dochodziło do podpaleń. Także chociaż jakby ta część mnie ominęła, ale też dlatego zdecydowałam się nie przemieszczać pomiędzy miastami przez ten cały czas i też musiałam zrezygnować. Miałam na przykład, zdradzając tutaj, pojechać do kibucu, nagrać odcinek w kibucu dla Was, natomiast no oczywiście z tych względów zrezygnowałam z tego. Ta cała sytuacja trwała 11 dni. Kiedy się zakończyła, cały czas mieliśmy takie poczucie, że jednak powinniśmy dalej te środki bezpieczeństwa, ostrożności zachować, chociaż na kilka kolejnych dni. Co ciekawe, wszystko wróciło bardzo szybko do normy i to też jest coś w Izraelu bardzo często spotykanego, że nawet jeżeli coś tutaj się dzieje, to po 2 dniach nikt o tym nie pamięta. I myślę, że Izraelczycy wypracowali sobie po prostu taki system, wiecie, tak broni się nasza psychika i też to korzystanie z życia, o którym Wam opowiadałam często w odcinkach, że Izraelczycy doceniają małe rzeczy, że wyciskają życie jak cytrynę, nie marnują czasu, wynika właśnie z tego, że nie wiedzą, nie znają dnia ani godziny, chociaż tak jak mówię, do tej pory w centrum takie sytuacje się nie zdarzały, więc ci mieszkańcy centrum mieli do tego konfliktu trochę inne podejście, byli spokojniejsi. Natomiast nawet oni, kiedy doświadczyli teraz tak wyjątkowej sytuacji, jak na ten region, to po 2 dniach już po zawieszeniu broni plaże były pełne i ludzie wrócili do normalnego życia. No i tutaj po pierwsze oczywiście po to, żeby się odstresować, a po drugie widać to, że Izraelczycy przez to, że właśnie, tak jak powiedziałam, nie znają dnia ani godziny, to cieszą się tym życiem tak długo jak mogą, cieszą się tym spokojem, nie marnują ani dnia, który jest spokojny w Izraelu, bo nie wiedzą, co będzie za jakiś czas. Mówi się statystycznie, że taka sytuacja wydarza się w Izraelu co 7 lat. Tak było faktycznie do tej pory, że takie mocniejsze ostrzały rakietowe zdarzały się co około 7 lat. Ostatni był w 2014 roku, więc właśnie dokładnie 7 lat temu. No i teraz się mówi, że będzie 7 lat spokoju. Natomiast, no wiecie, to jest po prostu taki, gdzieś tam człowiek musi sobie w głowie rozrysować jakiś schemat, bo wtedy łatwiej mu się pogodzić z rzeczywistością i do tej rzeczywistości przystosować. Jeszcze chyba ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć. Na pewno jakieś rzeczy też wypadły mi z głowy. Natomiast jedna rzecz ważna, wydaje mi się, to jest to, jak ogromna jest solidarność mieszkańców tutaj podczas takich sytuacji, bo samo to, że osoby, które mają mamad w domu, udostępniają ten mamad osobom, które mamadu nie mają, czyli sąsiadom z tej samej ulicy na przykład, którzy mieszkają w starszych budynkach, przynoszą sobie jedzenie, zajmują się swoimi dziećmi. Dużo widziałam takich sytuacji, że osoby, które mają dzieci i podczas syreny biegły do schronu, to sąsiedzi, sąsiadki brali od nich te dzieci, żeby łatwiej im się biegło. Także widać tą ogromną solidarność, ludzie do siebie piszą, dzwonią, nawet tacy ludzie, którzy nie są na co dzień gdzieś tam ze sobą w bliskich kontaktach, ale sprawdzają, hej, czy wszystko z Tobą w porządku, czy czegoś potrzebujesz, jak się czujesz, mogę do Ciebie zadzwonić, jeżeli potrzebujesz wsparcia psychicznego, więc jest ogromna solidarność w takich momentach w Izraelu. Uruchomiono też linie, na przykład nie tylko, ale też dla Olim, czyli dla właśnie osób, które robiły aliję, tak jak ja, które są w Izraelu nowe albo mieszkają tutaj dopiero kilka lat i mogły na te infolinie zadzwonić i na przykład w swoim języku. Ta infolinia była dostępna na pewno po angielsku, na pewno chyba po francusku i rosyjsku. Wątpię, że po polsku, bo jest wciąż za mało Polaków jednak w Izraelu, żeby tutaj takie rzeczy uruchamiać po polsku, no ale i tak większość Polaków, która tutaj jest, mówi po angielsku i mogliśmy na tę infolinie zadzwonić za darmo oczywiście i porozmawiać z psychologiem, zarówno podczas tych ataków rakietowych, w środku syreny, jeżeli potrzebowaliśmy natychmiast po prostu z kimś porozmawiać, jak i po. Ta infolinia chyba cały czas działa, z tego co się orientuję, jeżeli ktoś potrzebuje takiej bezpłatnej pomocy, żeby z tą całą sytuacją się uporać. I to chyba by było na tyle, to co chciałam Wam przekazać. Chciałam też zrobić ten odcinek, żeby móc przejść w jakiś sposób znowu płynnie do normalnych tematów, dlatego że rzeczywistość tutaj wygląda teraz całkowicie normalnie. Cały czas jak myślę o tym, co było
kilka dni temu czy tydzień temu, to jest w to ciężko uwierzyć. Natomiast nie chciałam takiej sytuacji, że pominę w ogóle ten temat i jakby przejdę z ostatniego odcinka do teraz następnego, który jest niezwiązany z tym, co się tutaj wydarzyło. Chciałam jednak pomiędzy odcinkami na takie normalne, przyziemne tematy zrobić taki odcinek. Więc dziękuję Wam za wysłuchanie. Proszę jeszcze raz o powstrzymanie się od komentarzy politycznych. Będziecie mogli takie komentarze pisać pod filmami, które będą dotyczyły polityki, a takie będą, więc spokojnie będziecie mogli wtedy je pisać. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie, ściskam Was najcieplej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.